No, a 27 na 13 to ile? 2 litry. Jakieś 2 litry na kółko możesz zużywać jak coś. Uszkodzony jestem, świetnie. Palitrę na kółko? No. Tam zabiega, rozjebano. To jest wykonalne. Ciekawe, ile miejsc stracimy. No, do P10 ja mogę sobie pozwolić. Musimy być w top 10, bo top 10 odwracają do drugiego wyścigu. Ja nie będę, ja staram się tylko, żeby jak najwyżej na starcie do drugiego. Na pewno będzie 13 czy 14 kół. Biegi jak wcześniej zmieniasz, to chyba pomaga dużo. Patrzysz nic. Dobrze, Florian ze mną widzi, że nie możemy je wytknąć. Tylko widać, się pewnie skończy paliwo, pamiętaj.
Ile masz? 20,9. Mam tyle samo. Znaczy no, bo jestem dalej po prostu, nie? Czyli ja mam trochę mniej. Chyba tak. Ale 2 z groszem możemy, czy niecałe 2? Nie wiem, czy będzie czy 13, czy 14 kółek. Niech to kurwa ktoś policzy na czacie, proszę. Jak 13 to 2,07 chyba. Braliśmy się z Żaka. Debile. Dobrze mówił, że mu coś nie pasuje. No ja jadę po 11 stary, nie? Tak skończę pewnie. Świaja, jesteś ziemniak, ktokolwiek, halo? Możecie nam? A jeśli będzie 14? Policz teraz, Kubol. Powiem ci ile jest czasu do końca. Nie, widzisz ile jest czasu do końca sesji. Na startneta weź przelicz. 12 będzie? O, strajka dostałem. No. No 6 sekund i strajka. Nie wiem za co. Aha. Mam 17,4 teraz na startneta, to ile mogę zużywać? Mnie goni teraz. Powiedz mi jak będziesz miał 15 litrów. Ja mam teraz na prostej startowej. Teraz ja mam 15,5. Mówi mi czas, że 2,17 mogę zużywać. 15 będę miał w T1. O. Jakiś przejebany dzwon był. Moritz zespinował się. O mnie. Padł za mnie.
Nie wiem, czy się Jackowi skończy to paliwo, czy nie, kurde. Miałem czy walczyć o P10, czy po 11. Walcz o dojechanie. Wiem, ale jakbym wiedział, że mogę stracić pozycję, to bym, wiesz... To ile miałeś na linii start mety? Jakieś 15,5. O kurde, to więcej masz niż ja. O pół litra. Może 15,3 miałem, coś takiego. 13,200 mam startneta teraz. Ja miałem 13,0. Ale P10 masz bezpieczny wopór. Ja jadę P10. No i tak planowo będę odpuszczał, nie? No po co mam skończyć 5? No. Dwa i 2, ok. I mogę to oszczędzam, 2,06 na ostatni. Mogę cisnąć, jak będą mnie cisnęli. No, Liz, walcz tam z nim. To mam ban na kwale już. Tak by było. Chyba, że bez strajka 6 sekund. No, może. Ale za co? Na razie tu się skup. Ile jeszcze kółek będzie? Powiedz się czat, ile będzie po tym jeszcze? Dałem czatu. Cztery kółka, nie? Tak, no. O, Moritz ma data. Nie, to nie jest Moritz. A kto? Jakiś Lorenz. Okej.
Zajebisty tor do oszczędzania. No, Red Bullu by się tak nie udało. Pamiętaj, że tu się dławi wcześniej, nie? Wyjadę z ostatniego, to już będzie dobrze. Dobra, jak tam Jack? A jak zarał więcej nam nie powiedział, to jest chujem. No. No i Moritz za mną teraz, ja pierdolę. Jak myślisz, odpuścić tę pozycję, czy... No tylko, że ja jadę P10, to i tak nie będzie miał pole position. Cztery i pół na linii startu mety. No to 2,25 możesz. Ja jestem bardzo blisko 4,5 też. Przejdzimy. No skoro Jack jedzie, to zalał więcej. O, 2,5 na linii startu mety. Idealnie. Ja też. Spadłem na P11. Niby to zjazdowe trzeba. No, nikt nie robił.
Ja zrobię ze zdoła, no pół litra mam. Dojechał Jacek, nie? Dławić mi się już zaczął, ale jeszcze się obroniłem. Kurde, no P11, nie? Uratowane i tak, ale szkoda, nie? No ja P7 mówię, to cud. Jeszcze z karą, nie? 6 sekund. Mam nadzieję, A że wiesz ja dlaczego, tutaj nie zostanę. a wiesz dlaczego kara 6 sekund mi zniknęła? O, bo oszczędzałeś. No. Ale no nie, jakby zjechałem na linii startu mety i zniknęła mi kara. Aha, jak to? No zjechałem po prostu na bok, odpuściłem na sekundę, wyprzedziło mnie 2 typów i zniknęła kara. Po prostu ten slowdown jakoś inaczej musiał być, wiesz. No tak, najwidoczniej, że zadaliśmy Wyliczone. za mało wachy i musieliśmy tak oszczędzać, że nie skończyłem. Ja nadal mam pół litra, a jestem stary w S3. Jak tak się toczysz, to nic się nie zużywa to paliwo chyba. Ja, ten Moritz by tak zespinował się trochę bardziej, nie? Stary, ja jeszcze z uszkodzonym zawieszeniem jadę, nie? Ze skręconą kierownicą. I ci ludzie nie potrafili nic zrobić ze mną. No a myślisz, że ja jak? Fajnie Florian Hasse w Audi, nie? Całe S2, S3, no dupie mi siedzi i w ostatnim zakręcie pół sekundy straty, ja cyklik ten koło do tej jeden. Ale wydaje mi się, że tylko i wyłącznie uratowało nas to, że jedziemy w Bentleyu i można biegi w opór wcześniej No, zmieniać i nie tracić to na prawda. tym. Tak, to Nie nie wiem, byłoby opcji. nie wiem jakim cudem dojechaliśmy. Ja już chciałem... Ja się zastanawiałem, czy do pitu nie zjechać na formującym po dolewkę, nie? Ale to od pół litra to stary? Aha, bo kurwa na zjazdowe nie trzeba dolewać, na zjazdowym nie zużywa się paliwo, stary. Aha. No kurwa, to odkryliśmy coś nowego chociaż. Pół litra mam cały czas w pizę dałem. O mój Boże. Jeszcze error mi wyjebał, crash report. Ja stary, ja jeszcze... Grę mi wyjebało, chłopie w picie. Teraz, nie? Stary, jak ja jeszcze z pole position startował, no wyobraź to sobie. No ale oczywiście nie. A, mi też skraszowało jak skipnę. Ech. Dobra, zobaczmy. Aha, ale pewnie nie mam. Grę wywaliło. A stary, jeszcze patrzyłem na konwersacje nasze na Discordzie, że laliśmy 39 litrów gdzieś tam na wyścig wcześniej, nie? Oj, teraz mało, nie? No. I mówię, no, tak mówię, dziwnie, ale no co, tak wychodzi. O Boże.
Dobra, no to już nie mam po co jechać ADAC-a. Ban na chwalę. No może nie dostaniesz strajka. No, na pewno dostanę. Dobra, na streamie może zobaczę chociaż. Tylko widać się pewnie tu się działo. No, to mogę dostać za to karę. Popchnęli mnie od tyłu. Zobaczymy. Ja też mogę zarobić karę za pierwsze kółko. Już straciłem głowę przez to paliwo, no ale zobaczymy. Ech. Wiesz co, Mateusz, tylko nie spoileruj mi Road Ameryki, ok? Bo jeszcze nie oglądałem. A myślę, że będzie Larson, no tak. Dobra, już widzę za co. Łączyć to było. Tak. Nie wierzę, stary, że to zrobiliśmy, nie? Po prostu... A ja jeszcze mówię, no tak, no policzyłem, No. mówię. I No ty policzyłeś, ja policzyłem, no to chyba. The whole group of Audis here at the moment. You can see the amount of tire warming also going up ahead of these guys as well, just trying to make sure they're prepared for those flying laps. Yeah, and everybody's just bunched up going into the penultimate corner just so they can try and give themselves a little bit of space there, but also be close enough that they can get some form of slipstream down the straight. Obviously, these cars won't be giving them the largest amount of slipstream and don't have as much aerodynamic effect on these cars, but it does mean that we do get some closer action. I don't know how you can get closer action than what we just saw in that sprint race of the GT3s, but you can get that in these GT4 cars. You can, but at least if you're this guy right now, Emre Cian, well, you haven't really had that much action over the course of this series because he has really set the benchmark for everyone else to try and go and chase when it comes to the races here, especially also in qualifying as well. Seems to be completely to jeszcze stary ten kontakt z tym Audi, to po prostu wiesz, no wszyscy sobie na dupie siedzą, a ten go po prostu zespinował, nie? Przez to, że go dotykałem, to pewnie będzie na mnie. Ja pierdolę. A przecież to nie jest w zakręt, gdzie bym go pchał czy coś, no przecież tam się nie hamuje, nie? A okej. Chyba, że to nie za to. Is what I would say. He's got to keep the speed up and the pressure on himself to perform week on week. So definitely
he's got the pressure on him. Yes, he's got a little bit of a gap at the front of the championship, but he's got to keep going. You cannot afford to lift off the throttle. To jest at all seria in supportowana. Nie mamy repa, tak? in a championship like this, where it is, GT4. again, Nie są tylko really Audi, close. ale takie jest BOP, They're że in są the, tylko Audi. in the standings. It is just those slim margins separating the drivers, not just in qualifying, but in terms of race pace, in terms of points in the standings as well, all very close, especially deeper in the order. But Emre Can trying to buck the trend and extends the points gap that he has up to an incredible amount at the moment. But there's the first set of times coming in. You saw Xian take a tow back to pit lane, and now is getting back out there. Seems like these tyres only good for just the one flying lap before they have to come in and get the reset done. But 1.5 tenths of a second is the advantage that Xian has at the moment. Matija Markovic currently in P2, and not too far behind either is Axel Vermeulen as well. So it's still a relatively close top of the order, all things considered, maybe closer than we've seen it before. But at this point, Adam Pitzes going fastest of everyone. Great little lap there from the Hungarian, and gets himself up ahead of your championship leader. Yeah, really good lap time is that actually. 1.5 tenths, just under, quicker. So yeah, definitely it's showing that he's got pace out there. He's doing good. I will want to give a quick shout out as well to our 5th place driver, Krevi, who's in 5th in the Lotus, the highest place of the other cars, shall we say. Only 3 tenths off of that pole position, so he's got some pace in that car. Yeah, Lotus going along quite well. You got the KTM in 9th. Ale tułsik jakiś idzie. Jeszcze stary pierwsze 2 kółka to tak cisnąłem, że nikt mnie nie mógł wyprzedzić, nie? Więc... Powinienem się cieszyć z tego P11, ale czemu P11 akurat? Startowałeś P12, tak? Tak. Ale był taki karambol, chyba Jeffrey Riedfeld tam w poprzek toru stanął, nie? Na pierwszym kółku. Dobra, ale dobra wiadomość jest taka, że teraz ile strajków muszę, żeby mnie zbanowali na wyścig? No teraz, no co, pewnie? Nie, 2 kolejne, tak? No to git. To i tak prędzej czy później bym dostał w tym sezonie, no nie oszukujmy się. Myślę, że ja dostanę karę, więc nie będę tego P11 w sumie miał tak czy inaczej. Ale ile jest punktów za P11? No dużo. Nie dużo. Ale to nie chodzi o to ile jest punktów, tylko że nie będziesz pierwszy startował. P11 jestem, to i tak nie będę pierwszy startował. No mówię, nie? No jakbyś był... Just right, then left, right again over the blind crest, and then onto the brakes again for Shivak. The right-hander onto the power nice and early. To the left, and then brake for Masters Bocht. Not too much brake. And then slow it down. Get it slowed down now. Get your apex. Pick up the throttle. Really tricky because you're turning all the way. And then onto the brakes again. Turning and braking. One of the more difficult things that you'll do in racing. On the power, carry the speed now down to the Hans Ernst Bocht. Stary, drugi to tu mogą być z palcem w dupie. Przecież oni tak jechali, chłopie, jak patałachy, nie? No. W ogóle dziwne to jest bardzo, że na przykład ja potem odpuszczałem, nie? Jakby? I oni stary za mną też odpuszczali. No ja też, ja bym stary... Potem Florecha coś zorientował, że Dave Bomba trzeba mi jakiegoś zrobić, no ale to już tak zacząłem odpuszczać, żeby nie mógł, nie? A tak to już tak zjechali za mną stary, ja z tu zabiegł skrzywioną i tak... Dopiero jak Moritz po tym spinie mnie doszedł, no to on już wiesz, ojebał mnie jak młodego. No dobra, teraz pudło zajebać i całkiem niezły wynik będzie. Punkty za kwale mam. Tylko na odwrót po prostu przejdę wyścigi. Ty, to by było niegłupie, nie? Kwalek zajebać, odpuścić to i potem takie lamusy za tobą i wygrać. As you know, that can still very much swap around by the time this qualifying session is done. So let's see what Pincers can do to respond. This won't be a lap coming across the line here. It will be the start of one though, and see if he can get that extra just over a tenth of a second over Qian to put himself back onto
pole position. These top two have kind of separated themselves out from the rest of the field, haven't they, Paul? Certainly have. They, again, you know, it was these two that had the pace last time out, wasn't it? So, I'm not surprised to see these two up at the front of your field again. Kunze in third place, though, 0.3 of a second off of pole position. Well, you can see how close it all is. Third down to 8th, less than 1/10 of a second between those drivers. So, you know, the field is close. It's just these two at the front seem to have that little edge over the rest of them. Yeah, and it's sometimes just that little edge that really counts for a whole bunch here in races like this. And, well, the whole point of this series, you know, to try and promote some drivers that perhaps didn't get themselves qualified for the main GT3 season. And, well, they get to show what they're made of here in the GT4s. The KTM, though, Mike Stoffnil, goes up into P8, so leapfrogged a couple of cars there, back into that position. So two cars that aren't Audis inside of the top 10. Well, we'd like to see a little more, but I think we'll take what we can get at the moment. This has been a pretty poor lap, though, from Pinces, off the mark in, I guess, well, first 2 sectors, and it might even be the 3rd sector as well. Poor 2 sectors. He's less than 1/10 of a second. he's a 600th of a second off of that time. So yeah, that's absolutely devastating time there. But across the line, he goes. And well, 1.182 off, and he's not going to have the time to be able to set another lap. So Chian is looking good in that pole position. Yeah, the last of the runners right now, Mike Stoffmil, you got Jonas Van, Sasha Zeifler, I 7 litrów, nie? Się pomyliliśmy. All yet to set themselves their final times. And, well, we got ourselves a little bit of a swap around. Pinces P2, Ottaviani P3, Kunze into Też jest Jan niezły. No ale powiedział, co by nie mówić, nie? Że wydaje mu się to To my stwierdziliśmy, że gada głupoty. Ja wierzę, stary. Ja stary w ogóle jakby za 20 minut dla mnie jakbyśmy nigdy nie jechali. Byłem przekonany, że 15 i 40. Ale ja stary dam sobie głowę uciąć, że był ustawiony wyścig 18 minut, nie? 15 plus 3 na serwerze wcześniej. Bo ja tak mówię, kurde, 15 czy 20 i spojrzałem na serwerze, że jest 18 minut ustawione. Nie wiem, może coś źle spojrzałem, ale głowę dam sobie uciąć. Jak źle spojrzałeś, to lepiej głowy nie dałeś uciąć. Dobra, chuj no. Nie pierwszy i nie ostatni raz takie no na szczęście was to nic nie kosztowało. O, trochę kosztowało. No to teraz odrobisz, nie? I don't know, because 40 minut? was only 1.5 tenths off of them in that tak, bo pit window się po qualifying, 30 so he's otwiera, pretty nie? close to those 2 drivers at the head of your field, so don't count him out this one yet, the Italian. So definitely. Przecież 29 zalałem, a nie 28 jak chciałem, nie? No, ten litr, nie? As we saw in the GT3 race, extremely difficult to overtake around here. A key difference here in this race, of course, as we're in the warm-up session, a standing start. Different to the GT3s, the GT4s have a standing start. Jakbyś chciał coś zobaczyć na So that can throw an extra element into it. To co? No jakbyś chciał coś zobaczyć na powtórce, to ci dałem streama. O, fajnie. A możesz pokazać te 3 na pierwszym kółku moje. Put your opponents off, but when the rulings are as strict as they are in this series with regards to you go on green and no other point, then there's not much you can do in terms of the flexibility of a rolling start. But if you're in a standing start, well, it's all you, your car, your clutch, and your throttle pedal. That's all that matters here in this one. Ale w sumie żadnej kary mi nie dali teraz live, no to chyba ciekawe. No. Tend to struggle a little bit more than others. I mean, you even see that in top series in real world. Like jak to zdać, żeby było wolna kamera? Jest tu taka? Yeah, I'm notoriously a bad starter, but that's through lack of practice. But yeah,
It's certainly To mało zadaliśmy, Dominik, no. in this Na series, 15 you've minut got to zadaliśmy, nie? have Pomyliło that nam się, good że... Bo w GT Pro mają wyścigi launch. 15 Down minut. to turn one, A tu 20. it is going to be so crucial Geniuszy, for kurwa, these sim drivers racingu, here, nie? because if they can, especially at the front of the field, because if they can sort themselves out and get themselves into a good position, they can then, if you're not starting on pole position but get a good launch, you can then really get the run out of it. Here you see people practicing their starts, whilst others are just trying to get some laps in here with their race setup. So we're seeing how some people are really taking this seriously. They really want to get that start absolutely nailed. Yep, they really do, and it's just a case of if you don't practice it, well, you're just kind of shooting yourself in the foot at this point if you don't. So it's such a crucial portion of the race. You can't afford to have that disadvantage and just get freight trained on the way down in towards turn number one. I mean, we saw that a lot in another series that we commentate, Paul, very, very recently, where some driver decided to not really get off the line and completely... Ja pierdolę. Patrz, za coś takiego, nie? Ja Yeah, pokażę it na can streamie. happen, can't it? No, pechowo, nie? Że oni się tam zahaczyli. Ale taki mikrokontakt, czy to było spowodowane tym? Czy to było spowodowane tym, że on wyjebał chłopie na targę i już go zarzuciło? No, ciężko ocenić, nie? Taka dosyć kara, no. No. Powiedzieć. Surowa. Ja co z tym teamem się tam dalej stało? No, Szedłeś już? no tu jak klikam, to wiesz. On się odbił i wrócił na tor przede mną chyba. Gdzie on jest? Sorry, chat za jakość. Pewnie jest świetna na streamie, ale ja na Discordzie też oglądam. A, ty jeszcze mu zajebałeś? No. Nie do końca zdawałem sobie sprawę, że mam po wewnętrznej gościa i chciałem teamowi na wewnętrzną wejść, nie? O. Ale ty już hamujesz, no i to tak. Ale na szczęście go nie zespinowałeś. No. Bo tu się odbił. Ciekawe co powiedzą. Hamowałem tam, nie? Ciekawe. Jedną pozycję stracił, tak? Przez to. Na które kółko? Trzecie? Ale co? To miałeś Tobie? użyć. Aha. To stary, 6 sekund kary, nie? Zobacz sobie. Strodowny są stary randomowe, nie? Pa na to. No ile oni są za mną? Ten ma pół, a ten ma sekundę? Nawet nie, pewnie. Ale 6 sekund. Myślę co z pitami teraz zrobić, kurczę. Wjeżdżać od razu, czy jak?
To wolno. Hamulce już dogrzebał, nie? Potem całe okrążenie na dwójce jadę, nie? No, no. Żebym sobie nie wywołał, kurwa, awarii. Tych jebanych przycisków. Ale team tam poszedł. A patrz stary na moje wskazania pedałów, nie? Nie no, ale co, to słychać, że gazu dodajesz, te wskazania są coś nie tak. Zbierzasz, nie? A tu hamulec pokazuje. Ale mam na swoją obronę, tak? Żeby pogadać im. Te wskazania? Tak. No. Oni No wiedzą, mam czy nie mam? Oni wiedzą, a okej. O, Hamowanie, się hamowanie, hamowanie. I tu dopiero gaz, ale to nic. już Gaz, jak się hamowanie. światło hamowania zaświeciły, nie? No ale gościu do zakrętu przyspieszyłeś, nie? Żeby tam Kevina wypchnąć. Tak nic. In the race. They went 3 wide and gave themselves a bit of panel damage as well, the way that they were knocking each other into that chicane. As I said, you have to get the elbows out around here and the crowbar to try and work your way past. And I think that's what we've seen in the early stages. They've had the chance to watch the race before, the GT3 race before, so they can see what sort of racing we have out here and see, right, okay, Dali these are where the raport i nie opportunities było are. nic o mnie. This is where I need to make the moves. Here's our one and only KTM. Mike Storfmeal. Trying Tutaj to ten lock drugi onto the wyścig back za of stronę. Adanowski here. So it's the from Macedonia trying to defend from the driver from the Netherlands. Garcia dostał 10 sekund. We'll see how this one No. works out. I'm A trying był to keep przede an eye mną. on the battle towards the No, to very jesteś front 10. field. Nie Although gadaj, back ty. here, A, pole position Błagam. gość. trying to defend from Co Christopher ty mówisz, Brunner. chłopie? Ale może być And, więcej let's niż see 10 how sekund this pewnie one był przede turns mną. out here between these Wiem, two co zobaczyć. drivers. Nie, Christian on był Brunner za mną. looking to the inside, making To jak? contact with Porsche Jezu, on the outside. proszę. That's actually the Porsche of Jesus Greta. No jak to sprawdzić? Trying to work his way streamie mój. through. Big dive from behind though for Hillman. Went for the big send into the corner and he actually does gain the position, so credit where credit's due. Yeah, the Oh, sweep nie, no did a był very good job elegancko. there. But that 5 goes to sekund show przede mną that the przecież. different lines that you can take Lol. through those corners I co ich pole pozycja. No. either Ty cost you wiadomo, positions to or lepiej gain tego nie zrobił. positions. And No, well, that worked out to nawet nicely dobrze, że, for Kilman że nie down miałeś there. paliwa. So yeah, good Twoja job żona so prosi, far, żebyś do but at lodówki the ją front, dopuścił. I said this Proszę is wchodzić. what
Pincez needed not to happen. Ale jaja, no to, no i widzisz, elegancko wymierzone. Tak to bym nie daj Boże jakiś P8 czy P7 skończył. Yeah, and now Pincez Tak, has to be ja looking in myślałem. his wing mirrors because Ottaviani is all over the back of him. So the Italian looking to try and get past the O, Hungarian. na Nurbie będę miał karę. No to tam się da wyprzedzać. No. Tylko muszę ile pozycji zyskać? 20 w pierwszym wyścigu. Tak. No dużo. To do zrobienia. Jest to do zrobienia. No 15 jakby odwracali, to szybciej, to 10 to tak. In fact, also trying to maybe pressure a driver ahead of you into a mistake to allow that opportunity as well. Yeah, you're more likely to get a mistake out of the driver in Ale front jaja, nie? than an Pozycja. opportunity just arising and you being able to make a move. So yeah, this is going to be tricky for those drivers out there, but Ottaviani trying to keep the pressure on Pincez, but behind him Kunze is also keeping him honest. He is the KTM and the Audi battling away 12th and 13th places, and Adanowski. Fajnie, że te kary dają między wyścigami, nie? Czyli po to jest ta przerwa, tak naprawdę. Audi trying to keep the pressure on, but no place is forthcoming so far. Not at all. Still about 2.5 tenths of a second behind, just creeping down under that as they head their way. Ooh, that's careful with the track limits there. Adanowski, he's trying to climb up all over the curb there through the second to last corner. Surely that's not going to do wonders as far as the stewards are concerned. But now he has the slipstream on the KTM all the way down the pit straight here. But I don't think he's close enough to be able to challenge it. He's just going to stay in line. And, well, he can't do anything about that. But having a look back towards the very front, well, not quite the front, but the front at least, Pincez Ottaviani battling out for P number 2 out there on circuit. And, well, Chian still attempting to run away. He hasn't exactly broke away from the rest of the cars behind at the moment, but he's making good progress. The thing is, these two know that if they fight and squabble over that second and third place too hard early on, it gives them no opportunity to catch up to Chian in front of them. So you're in that strange position where you are in different teams, but you have to work together with each other to try and make this one work out and to try and work your way forward in all of this. So yeah, Pincez, Ottaviani and Kunze behind, they really do. Ale to prawda, że jakbyś to stał te 6 sekund po fakcie, to wiesz, to za karę. Yeah, so the Hungarian and the Hungary but rotated 90 degrees have to work together here at the moment. And yes, I know he's Italian, I'm trying to make a joke, but Ottaviani has to link together. Perhaps with Pincez to just try and keep Chian honest here, but Chian is continuing to extend the gap at the moment. We'll see what the lap times are coming across the line. Last lap for Emre Chian was a 1:45.763. Pincez gaining just marginally there with a 7:33, and then Ottaviani actually dropping off the back a little bit. Jakie liczyć zużycie 2-2? So they're within a second here of Chian, and well, that's for all intents and purposes, that's keeping them in contention because Chian doesn't have a lot of room to be able to make any sort of error. Yeah, but we've seen time and again in this series so far that Chian doesn't really make errors out there on track, and even if he does, it's only a tenth that he'll lose out there. No tu na pewno będzie 25 kółek, na pewno nie więcej. He's not pulling away like we've seen in previous rounds, especially not like at Oschersleben where he waltzed away at the front. That everybody's keeping him honest in this race, and that's good to see. It's good to see that the others have sort of got more to his level out there on track and really able to. No 66 litrów wystarczy. No. 66? No 67 dam, na spokojnie. Williams Jimmy spots MRS Esports. They're battling away 7th place. No moves been made though, and this is the thing, Connery. This is what I was hoping wouldn't happen, because
they're just happy to sit in that line for the time being because it is so difficult to overtake around here. They're not making any moves because they're maybe a little bit afraid of making a mistake and coming under pressure from behind. I tym sposobem, robiąc kurwa 2,5 incydenty, mam ban na kwal. Oj, to jest moje życie, to takie jest właśnie. Zaraz wrócę. Down in towards turn number 1, but that can, at times, give momentum to the car that can take the normal racing line through there, and maybe you're going to be in a little bit of trouble in through the next couple of corners. But Vermeulen able to hold that off well, still getting quite close into Hockenheimring, and the pressure still being applied by the German on the Belgian. But for now, again, it's just the status quo being maintained as we get to the halfway point. That gap at the front though has closed up a little bit, hasn't it? Pincez is getting with your race leader, and he's actually pulled away from Ottaviani as well. So hopefully, touch wood, we see Pincez in the second half of the race really come to life and really give it a good crack. I mean, that's definitely something that I would want for sure. I wouldn't want to see these. I would want to see these guys battling out for the win instead of one driver trying to run away with things. It's not just me being biased. It's just I want to see some good fighting for the race win here. And Pincez attempting to give that to us for the moment. Let's cycle things a little bit further back, because things are getting a little bit spicy back here as far as the... O, to nie pech, to debilizm z naszej strony po prostu. Ale to mieliśmy szczęście. Głupio zrobiliśmy i szczęśliwie się skończyło to dla nas. Yep, Neg just in that 10th place, not really close enough going on to the start and finish straight to make a move. People darting about in front, but again, no moves being made. And that's the problem with this track, because the last two corners are medium to high speed. We've got to carry that speed all the way through there to then carry it down the start and finish straight, and that's what can make it so difficult to make those moves down into Tarzan at the start of the lap. You've really got to be close behind the car in front of you. Now for these cars it shouldn't be too difficult because they're not overly affected by the aerodynamics, by the aero wash as it's called, but you still will have a little bit of an effect from these cars. Yeah, it's always something that's there. You know, maybe it's more of an effect in the GT3s, and of course when we step up the categories it becomes more and more of a problem. But yeah, in this you don't really have to think about it. Oh, Vanna was thinking about the move though into turn 11. That was a big sort of move to the left-hand side to try and scare the driver out of the line. And, well, almost successful. Here's another little look down the inside at the Audi S, but still nothing doing for Jonas Vanna. So Vermeulen able to hold on to that position for the moment and stacking up a bit of a train behind him, all things considered. Yeah, and car behind Vanna. Dobra, czas, idziemy na back serwer. of him into the chicane, so... Ja małe chuciachu. To jest inna seria zupełnie, wiesz, jak chociażby w GT Pro na R-Factorze jeździliśmy BM-kami, a tutaj Bentley jest... Nie współpracujemy z BMW przede wszystkim i tutaj Bentley jest najlepszym samochodem według nas, więc... Mieliśmy Bentleya.
No bo tam też właśnie w ramach współpracy z BMW jeździliśmy. Tetsu. No i z powrotem. Dawaj serwer. To jest live. Tak, jeszcze 40 minut, jedziemy na kolejny wyścig. Dobra, szybkie siku. O której wyścig startuje, żeby nie przespał? Andrzej? Dobra, jestem tam. Kodem gdzieś poszedł, ale jak wróci. Jesteś na czeku? No? Tu się czat pyta, komu na euro kibicujesz teraz. Łochom. O, ładnie grają. Italii. Bo Hiszpanie grają nędzę, Anglia gra tak o. A Dania, no jest spoko, ale bez przesady. Do finału raczej nie dojdą. Chociaż jakby doszli, to też spoko. Liczyłeś paliwo? No 67.
26 kółek będzie, nie? Tak. 25. 6. No jak? No 40 minut podzielić na 96. I pół. Aha, okej. Dobra, no 67 leje i tak. Jest, żeby mnie Moritz na starcie nie owalił, nie? To by było bardzo fajnie. Był trakcją. Udatnie mnie w T1. Nie mogę wbić na serwa. Czemu? Bo mam connection error. Dobrze. Ja zrestartuję. Ta pierwsza 5. No, ale jest 7 minut treningu do końca. Nie wiem, czy potem jest warm-up jeszcze, czy co? Jak teraz przed Moricem dojadę, to zredukuję stratę do niego w mistrzostwach. W tej całej rundzie.
Jestem. Witam. Oj. - 67. Mhm. Tak, teraz sobie uświadomiłem, że Moritz miał już 2 wyścigi, w których zespinował i skończył w top 10. Drugi na Oscher i tutaj. Ja na Nurbie to mogę takiego dive bomba do T1 zajebać, że na przykład 10 pozycji zyskam. Możesz. I kolejne 3 strajki od razu. No akurat mam 3 strajki. Czyli tak 1 na rundę mam na razie średnią. Czyli jeszcze racebana mogę. No. Mogę dostać. Na 30 sprzęgło? 29. Właśnie 9 mi zamieliło czasami. Ile pozycji zyskałeś na Red Bull Ringu? 9 na pierwszym kółku. Bo to jak ja zyskam 9, to jeszcze tylko drugie tyle. To rzeczywiście niedużo. Jeszcze jakiś wypadek będzie, wiesz. No wiadomo. Ja w sumie dużego dzwona żadnego nie ominąłem po prostu tak. Ty musisz zrobić karambol po prostu. Poświęcić się, dostać okej. strajka, 6 sekund. Ja cię puszczę kiedyś. Okej. No to umówieni. To tak wyceluję, żeby tych tam koło nas w punktach, nie? Oczywiście, że ich. Bo kogo? A, kwalifikacje są następne. Że zmieniło się coś, kwale jedziemy. Nie przepałuj tylko tego wjazdu i wyjazdu, nie? No wiem. I jadą. Gość na pole pozycji. Dobra, zobacz, czy masz tyle paliwa, ile trzeba, może? A już jedziemy. Dobra, 68 chyba zaleje. Nie, no 67 to wystarczająco. Ale też zaleje 68. Wiesz, to jeszcze pit tu będzie, nie? Naprawdę mniej zużyjesz. A, ty czwarty niedaleko za mną. A punktów więcej.
Ale znowu zewnętrzną mam, kurde. O, nie ścinałem pierwszego okrążenia i slowdown mi zniknął, to może o to chodzi. Ale bo wartość. Ale bo nie dostałeś na pierwszym, tylko na którymś tam z kolei przecież. No. No to już miałeś jakieś dobre kółko zrobione. Więc odniesienie, wiesz, z pierwszego już nie było ważne. No ale to chyba, jak jest odniesienie z pierwszego, to właśnie dużo jakby... No nie, bo jechałeś wolno, więc musisz jeszcze wolniej pojechać, nie? Żeby jakby stracić czas według gry. Dobra, to tu sobie wyjadę. Ja się boję wszystkiego, że o pić zapomnę poprosić czy coś. No. Hamulce do grzy. I życzę ci powodzenia. Dziękuję. Robię też. Wygraj se. Dwa. O Boże. Fajnie mnie Benz wyprzedził, nie? Co to jest, chłopie, za jazda? Tak jak za mną wtedy.
co ten Mark jedzie, ja pierniczę. Dobrze, sobie przewagę zbuduję. Ale mało nam odjechaliście. No. Ja zapomnę o pit poprosić. Tak.
zjechał, ja przeciągam. Też zjechałem. Nie wiem, czy nie przekroczyłem prędkości. Powiedz, gdzie wyjedziecie? Czy w korku, czy coś? Pasę, nice. Wszyscy w formacie? Tak. Jakby Morris zaczął walczyć czy coś, to powiedz. Ja go nawet nie widzę. Zjeżdżam chyba na tym. Tu jest fastest lap, czy nie? Tak, 250 euro. W tym wyścigu? Tak.
Każdy ma 29 sekund zawsze. Szybko, bo nie chciałem ryzykować, żeby Nikodem podetnie. Ale okazuje się, że był zapas. Dobra, z tyłu padakę jadą. Kurwa, ukradł mi. Aha. Myślę, że i tak ktoś przebija. O, raczej nie. Więc jak Price jeszcze nie zjechał do pitu, będzie miał nowe gumy. Mało paliwa, nie?
No, dochodzisz go ładnie. Mhm. Ja Proszę się zaraz go. przebiję fast slapa. Proszę go opierdolić. Tak jest. Ale mało. To jakby mnie na starcie nie wyprzedził, to bym sobie odjechał. Na które z tym jarasz, bo on musi być w top 15, tak? 15. Ile masz litrów? Trzydzieści pół. Dostarcie, bo na następnym będzie max 10 do końca, nie? Bo jest 15 minut teraz. Tak. Jakiś mam fuel consumption dziwny. Morris to wygra, to będzie drugi najlepszy i najwięcej punktów miał po Jacku. Prawda? O lol, Isaac szósty wyjechał? Ale daleko. No, do mnie nie tak daleko. Ale za Markiem to wiesz. O, całe szczęście.
Liczyłem, że mu padną opony, ale coś widzę, że tak się nie dzieje. Dawaj go. Staram się.
wyjściach odchodzi, no. Kocham ten tor, no. No i za daleko.
Ajajaj. No niestety. Wyjścia Porsche. Fajnie Isaac miał jebał, co? Patrz ile przede mną jest. No, padły ci te opony chyba, co? No ale co on chłopie jechał? Jak on 36,3 teraz robi? No wiesz, jeszcze ma dużo mniej paliwa, nie? Na tym zużyciu, co ty miałeś tam kiedyś. No, No, ale dobrze. dojechał do mnie i wiesz, próbowałem się bronić, to po prostu po zewnętrznej pojechał i mnie pojechał. Moritz miał zadziwiająco dobry ostatni zakręt, nie? Nie zyskiwałem tam do niego. Tam w tunelu, wiesz, jak Bentley zyskuje na prostej, nie? Ale to on No. po prostu bronił wewnętrznej, no i... Na pierwszym kółku przegrałem ten wyścig. Ajajaj, tego się bałem właśnie. Ale chyba... Tak, gites. Chyba to, co odwaliliśmy, to... chyba w porządku punkty, nie? Nie zasłużyliśmy na nie w ogóle. Ty więcej punktów masz niż ja, jestem przekonany. Jak który byłeś? 4. I? 7. No to chyba tak. To było jakoś podobnie. I 2 punkty za kwalę masz. Teraz sprawdzę. Oni chyba wszyscy wychodzą, stary, no co to ma być? No i tak nie, paliwa się nie zużywa, to wiesz. Ale po coś to jest w regulaminie, czy nie? Prawda. No co, chyba dobry wyścig był do oglądania, czat, co? Mogłem przedłużyć ten stint jeszcze dłużej, ale tak nie wiedziałem do końca, jak daleko ty jesteś za mną, nie? Że zachowawczy do Tak. czy coś. Fajnie, tylko 2,5 sekundy odrobiłem w picie do Bankiego i do Ornidena. I No, do... dobrze jechali, nie? Ja patrzę na gridzie, nie? Mark Gasser trzeci, mówię, oho! No i to mi się podoba. Nic do Marka Gazera nie mam oczywiście, ale... spodziewałem się, że będzie miał nasze tempo. Dokładnie, za łatwe te mistrzostwa, to sobie musieliśmy udrobić leciutko. O, jeszcze Marka nie ma. Był za mną. Co się z nim stało? Przed. Już wyjdzie, to już chyba. A nie. No, ciekawe. O, gracz jest Kraszeba do odmiany. To mi nie. Dobra, no moim celem na te mistrzostwa jest nie popełnić głupiego błędu i tak właśnie dojeżdżać cały czas tu podium, tu coś. W szczęście w tej rundzie jakimś cudem się udało uniknąć głupiego błędu. A moim celem jest dostać 3 strajki i dostać ban na kwale. Cel wykonany. Brawo. Dobra, miesiąc przerwy od tego shitu. I znowu to samo, nie? Że jakby strasznie surowe te kary. Wiesz, po prostu tu strajk, No, za tu coś strajk. takiego na pierwszym jeszcze- kółku, nie? No, to już nawet dzisiaj, no bo gość stracił dużo, nie? Ale wiesz, na przykład na Red Bull Ringu, nie? 2 strajki, stary. No. W generalce, no zaraz zobaczymy na streamie, może pokażą. To za chwilkę chyba. Myślę, że będę drugi teraz, no bo Floriana przeskoczyłem. Tylko, że tam z tyłu Jack nadrobił do mnie. Co Moritz mi nie dojechał. mówisz, że 0-0 po pierwszej połowie? A, przepraszam. Nie chciałem ci spoilerować w sumie, jak tak zobaczyłem, mówię. No jak nie spoilerować? Przecież nie obejrzę już meczu, nie? Co następne jedziemy? Już wam mówię. Poprzeczkę goś zajebał, ja cię kręcę. Patrzcie, tu jest kalendarz nasz. Wyścigi są na kolorki takie, nie? Czyli niby VCO jest. Czekajcie, przyciszę. VCO jakieś mieliśmy niby na kompetycjony jechać, ale nie wiem, bo musimy przetestować do Le Mans samochody. Potem jest ta Formuła Pro za 2 tygodnie, więc chyba na tym się trzeba skupić. Możliwe, że to sobie odpuszczę. No Endu, no to jak Le Mans eSports ruszy, nie? W wrześniu.
To jest chyba seria, która najmniej mi przyjemności sprawia, ten ADAC teraz. Przez to, że trzeba tak bocić, wiesz. Dobra, wywiad. Co mówisz? Wywiad będzie. Yeah, hello. Yeah, sure. I'm gonna make you loud. Should not have to race it again. Not seriously. Hey, Kuba. Good race. I mean, obviously could have been better. I mean, I it's tried to been- extend my stint because Ah, I wanted okay. to have as big of a tire advantage as I could. Because obviously we had a gap to P3 in first stint, so I could afford to do that. In the hindsight, I should have extended a bit more, but I don't think it would have changed much. I mean, Morris didn't make any mistake, so pretty much lost lap 1. If I could have held track position, it would have been a different race. I'll take P2. I underfueled the car for the sprint race. I had to save like crazy. Like I'm doing other championships as well, and I thought this would be 15 minutes. I mean, this has to be the stupidest mistake of my sim racing career. So thankfully, still managed to get P10 after penalties and salvage a podium. So after such a stupid mistake, I'll take those points. Yeah, I mean Porsche is a bit better on brakes. He's right. I was braking pretty much as late because I could use the outside lane, and he had to be a bit tighter into the corner, so maybe that's why. But crucially, it's also better on exits out of slow corners, so I couldn't stay close to him in the last chicane in sector 3. And I'm a bit better in the Bentley in the fast corners, but obviously you can't really overtake in the fast corners. So he had really good last corner for some reason. I was expecting him to struggle there, but I could never get close enough to actually mount a proper challenge into turn 1. So he only had to cover the inside and make sure he doesn't overshoot the corner, and that was job done for him. Yeah, thank you guys. Hi, sorry, Maurice, I was giving an interview. Okay, he's not there anymore. Congrats, Jack. Good points. I nie ma nikogo. Lemon Esports będzie, Mateusz, przepraszam. Lemon Esports będzie od września, będzie cały sezon. I co? I tak, no, tak to będzie wyglądało. I zwieńczeniem będzie Lemon 24 godziny w styczniu. W przyszłym roku. To jeszcze jest takie, wiecie, chyba nieogłoszone, więc może nie powinienem mówić, no ale... No nie wiem, czy będzie jeszcze angielski wywiad, czy co? O, Lemon Esports będzie dobre. Dobra, pokazali? Rację, czy nie? No to nie. Nie, no R-Faktorze 2. Ha, widzicie. To jest ta zaleta wszystkiego. No i będzie to? Nie będzie, kurwa.
No, trzeba obronić mistrzostwo, nie tylko podium. Hey Moritz. Hey Kuba, good Oh. race. Yeah, thank you. Lost it on lap 1. I mean, I was pretty much expecting you to get me in sector 1. So Oh, I didn't think you would leave me a lot of space, but I'm was just pretty driving good. super cautious this season because I don't want any penalties. But I guess for the win I could have been a bit more aggressive. Oh well. Yeah. What did you try to really? Of Brzezinski into the commentary booth here. Kuba, thank you very much for joining us here on the English stream. How was your event, just sort of in general? Because you had a lot to do over the course of especially race number 2. So just take me through that. Yeah, I mean, my event was like to put it short, I underfilled the car for race 1 because for some reason I thought the race would be 15 minutes from different championships. Like we do a different series, and some of them have 15-minute races. And I mean, I'm just silly. I mean, how can you do a mistake like that? So I had to save fuel like crazy, and thankfully after Nestor's penalty, I still ended up P10 with reverse grid pole. So I got super lucky with that. Definitely didn't deserve to. For that to happen. And yeah, then after that, in race 2, just lost the race on lap 1 to Moritz. Just a bit too careful. I really don't want to get any penalties this season, so I'm just probably a bit too cautious in some places, and fighting for the win. Probably could have been a bit more aggressive, but then I just tried to extend the stint to have a bit of a tire delta to Moritz, because we had a decent gap to the guys behind, so there was no danger of someone undercutting me, but it just wasn't enough. I mean, Porsche is pretty good on the brakes and on traction, so it was difficult to make anything happen. You said that you lost the race basically on lap 1, when Moritz Lohner was able to pull off the pass on you. Was track position really that important here? Because we were talking about it on the broadcast, saying it's important, but I want to see, how it is from a driver's perspective with regards to the places where you could possibly overtake here. Yeah, I mean, here and Oschersleben are probably the 2 tracks where you pretty much can't overtake. Like you saw with Moritz, I mean, as long as he covers, like the only overtaking spot is pretty much turn 1. And as long as he covers the inside and doesn't overshoot the corner, so that I cannot, get him on exit, I mean, there isn't really much else you can do. And in the Bentley, I mean, we are really good in the fast corners in sector 2 and stuff, but I mean, you can't overtake there. And he could always get a decent gap to me at the exit of the chicane in sector 3, and I just couldn't get close enough into turn 1. And you can't really do much around the outside there. There isn't a lot of grip there, so as long as he didn't make any mistakes, it was always gonna be really difficult to get him. Yeah, absolutely. But you gave it a very, very good shot, though, and you gave us a little bit of excitement at the end there that we otherwise wouldn't have had. But looking to the Nürburgring now, just very quickly, is that a track that you're going to enjoy, or something that you're going to struggle at? I mean, last season that was probably one of my worst results, but I just messed up quali last season, so I don't think you can draw many conclusions from that. As long as I can for once qualify in the top 10, I should be good to go. Just need to work on my quali. I don't love Nürburgring. It's a decent track, so it should be fine. We'll see. Should be fine indeed. Thank you very much for joining us, Mr. Brzezinski, and we'll let you get back to your team and get back to sort of debriefing what went on today. But best of luck in your next races. Yeah, cheers, guys. Clusterfuck. Hello. In that. So what's going on? Nothing much. Complaining about the penalty system, that it's too harsh in some points. Yeah, it is. Would it have to be if there was a decent damage model, but all? Again? Would it have to be so harsh if there was a decent damage model? But Yeah, now they true. need to look at every tiny contact. Yeah, I feel like they have to be that harsh because it will end up like WTCR or Cupra, and I really don't want that. Yeah, I that's true. very much prefer this over Cupra or WTCR. To be fair, if you like change your mentality a bit and don't
you know, you need to drive like in other sims, like in iRacing, and then it's fine. If you drive like, you know, it's race from WTCR, then you're gonna get penalties. Yeah. I mean, if you really drive like iRacing and stuff, there's no problem at all because iRacing contact and you're dead. Yeah, true. Man, you're... Oh god. Your last Isaac, corner you was... should fix your mic or something. That's Isaac. Yeah. Your last corner was really good. I was expecting to just eat you up there, and like I couldn't gain anything. I feel like when the Bentley had its tires a little bit overheating on the front left, the Porsche was as fast and like especially in those fast corners in the right-hand corners, because I had still a lot of front grip, but also could like on the throttle get the car around in the last corner especially, and I think that helped me a lot. While in the Bentley, I think your tires overheated a bit over the stint. I mean for all Bentleys. Oh yeah, for sure. You started to struggle a bit at the end of the first stint. I thought at least. So I was expecting you to do the same in the second stint, but that didn't really happen. Yeah, but how did both of you end up having not enough fuel in the first race? Like, it's because we do GT Pro on an RF2, and it's 15 minutes there. So like we you just like brain off and 15-minute race. Yeah, but it's like I was like, yeah, it's 15 minutes, and like on Discord, Nico was like, yeah, calculated fuel as well, it's correct, and Jack was like, I think it's not quite enough, but he didn't say it's a 20-minute race. He was like, only, you know, I think it's not quite enough, and I calculated again, well, it's enough for 15 minutes. So Okay. I mean, such a stupid mistake. What the fuck? I've just seen a GT4 start. Someone jumped the start and crashed the guy in front of him. Oh god. I think the only thing that saved us is that we are in the Bentley and you can short shift like crazy in this car and not lose any speed. Okay, but does it save you to short shift? Yeah. Okay, I didn't know that the race room had this feature. I mean, at least I think so. I was doing a lot of lift and coasting as well, but I assumed it would do something. Yeah, I was talking to Siggy after the first race, and the fuel use on the Audi said Tommy's like 2.75, and I was like, what the hell? So no, the Audi would use that much. No, the Bentley is really good on fuel because the Porsche also has 2.7 per lap, and Benz always uses like a few liters less in the race. Yeah, the Audi's like 2.75, so it's quite a big difference. Yeah. Yeah, I think Kuba in future I might be in charge of the fuel calculations. It won't happen in the future for sure. Right, I'm gonna go have a shower. Enjoy, bye bye. Yeah, see you next time. Bye. So, yeah. No dobra, czat, no co? Idą stąd. Jakimś kurde cudem, nie wiem jak, udało się wyciągnąć ten wynik. Zobaczymy, czy tam jakaś kara się jeszcze nie przewinie. Tyle no. Patrzę, czy tą klasyfikację może jeszcze dali. Nie wiem, kurczę, gdzie jest niemiecki stream. No, sorry, że ten przester. No właśnie. Szukam, kurczę, generalki, ale na angielskim streamie nie było na pewno możliwe, że była na niemieckim, tylko nie wiem, gdzie jest. O, są. O, sorry. Wydaje się tylko, że podglądu nie ma. No dobry, niedobry, no nie wybaczę sobie tego paliwa, to masakra jakaś. O, ale krzywy ryj. Widziałem na Zoomie, że pokazywali... O, tam jest tył klasyfikacja. Halo. O. Tam jest. Blade, Jack nadrobił. 6 punktów przewagi. Jak to wyglądało? Nie.
Cześć. Gdzie to było? Saison ein Übungsmal ab. Es gibt in A przed sezonem wyglądało to... Ale to wcale nie jest tak, że Zandvoort mi nie pasowało, szczerze mówiąc. Nie lubię go, ale to nie znaczy, że wiesz, że mi nie pasowało. To 9. Nad Jackiem miałem 40 punktów przewagi, a teraz mam 26. Ajajaj. Nie wiem, pokazali tą klasyfikację w ogóle, czy nie? O, brawo. Kevin Sigi był 23 za mną, teraz jest 20. Kurwa, Moritz był 16 przede mną, teraz jest 24. Dobra, ale nie ma co narzekać. Marco Page stracił bardzo dużo, on jest bardzo szybki. Niko był 36 za mną, a teraz jest 35 za mną. Okej. Szkoda, że nie wygrałem, no to by sporo zmieniło. Robisz. Aha, ale Niko będzie miał pewnie bana. Ale nie, Niko dostał. No, co? Jak przecież on nie dostał tego. A nie, dostał strajk. Ajajaj. Dobrze. No dobra. Ja bierę te punkty w ciemno, szczerze. Gorzej. Ciężko będzie to P2 obronić, myślę, w tej generalce, ale tak naprawdę to powinienem być na P6 po tej rundzie, a nie na P2 dalej, także jest ok. Dobra, lecę się myć, coś zjeść. Tyle, trzymajcie się, siemanko.